Ja wziąłam zieloną, chyba tak. Dobra, idę to wywalić. No to gdzie jedziemy, Mateuszu? Teraz do Main. Przed nami 4 godziny ponad jazdy, 4,23 pokazuje. Nie wiem ile to będzie w milach, ale 443 km. Także w drogę. Rondo. No, drodzy Państwo, mamy rondo, jak w Europie. Aż dali ten napis, w którą stronę. Jak to się jeździ po tych rondach, bo już nie pamiętam. Portland. To co? Tankuj. Debit. Insert debit card. Zobaczymy, czy akceptują Apple Pay. No napisali, że akceptują. To chyba dobry moment, żeby powiedzieć coś o płatnościach w USA. Przyjechaliśmy z Polski, gdzie płacić można dosłownie wszystkim i wszędzie. Nikogo dziś już nie dziwi fakt, że można zapłacić zbliżeniowo, telefonem, zegarkiem czy blikiem. Natomiast w Stanach najczęściej wymagana jest karta kredytowa lub ewentualnie gotówka. Nasze pierwsze tankowanie w trasie skończyło się tym, że Apple Pay nie zadziałał i musiałem zapłacić kartą przy kasie, kiedy zazwyczaj płaci się tam przy samym dystrybutorze. Jak się jechało, Kasiu? Dobrze się jechało. W ogóle nie czuć tej odległości, no nie?
No i nawet się kimnęłam. Ponad 400 km, a tak naprawdę bez problemu. No to jest jedna szczoteczka do zębów. O, do szycia. Pilniczek mały, guziki. Wygląda bardzo ładnie. O, ręcznik. To super. Wygląda uroczo, no nie? Mydło super wygląda, ale no właśnie, słuchawka. Po zameldowaniu w motelu w Bar Harbor szybko ruszyliśmy na Park Loop Road. To droga idąca wokół dużej części parku Acadia, która prowadzi do wielu najbardziej charakterystycznych miejsc. To typowo amerykański sposób zwiedzania. Jadąc co chwila trafiamy na przygotowany parking, żeby podziwiać widoki. Przed wyjazdem słyszeliśmy, że łatwo się zgubić, kiedy zwiedza się Acadia National Park. I muszę przyznać, że to prawda. Część pętli jest dwukierunkowa, a dopiero w pewnym momencie zaczyna się jednokierunkowy odcinek. Tej informacji nam brakowało i kilka razy musieliśmy się zawracać. Tak jest, ale najlepsze jest to, że to są borówki amerykańskie na dziko rosnące. W ogóle cała Ameryka. I zwiedzać Park Narodowy samochodem. No nie będzie jeszcze 46 km. Jedziemy! No ja myślę, że już kawał parku zobaczyliśmy. Samochodu. Teraz trzeba tylko jeszcze przejść troszeczkę. Może by nam się jutro udało tak, że rano na przykład pójdziemy na Cadillac, później jakaś przerwa, może obiad i później jeszcze na wieczór właśnie jakaś traska.
podchodzić, bo nie wiem jak to jest. W środę, zgodnie z planem, ruszyliśmy na podbój Cadillac Mountain. Czekało nas prawie 10 km trasy z przewyższeniem blisko 500 metrów. Oczywiście, jak to w Ameryce, na szczyt można wjechać samochodem, ale my wybraliśmy ambitniejszą opcję. Zdobywamy go na własnych nogach. No ja mam tą bluzę do pieczenia, to ona jest pięknie na tą osobę. Chyba idziemy w prawo. Więcej nie potrzebuję.
No Chorwacja, no Chorwacja. No właśnie, jak Ci się podoba? Podobne do Chorwacji, nie? No, ale w takiej właśnie jakiejś jesienno-zimowej porze. Albo bardzo wcześniej wiośnie. Tak, to jest taki marzec, nie? Takie mam uczucie. Druga połowa marca Tak, u nas. bo są te zatoki, są te wysepki, jest pełno skał, a choinki są takie karłowate. No i jesteśmy już dosyć wysoko. Jak ci Indianie możemy się poczuć na szczycie góry. Ale nie będziemy krzyczeć jak oni. Na pewno. Nie, prawo. Ty. To Tam są byliśmy. te bagna? Tam byliśmy. Wow, tam byliśmy. No, z dołu wygląda to lepiej. Z dołu, nie? To Tak. stąd jest bardzo malutkie. No nie jest aż takie spektakularne to podmokłe. Tak, i tutaj szliśmy, tu gdzie są te drzewa szliśmy. Tak, I i wracaliśmy tędy. Wow. No dobra, wdrapaliśmy się na jeden szczyt, a przed nami podejście pod Cadillac Mountain. Teraz w dół kawałek. Tutaj w dół kawałek, a później wspinamy się pod górkę. Idziesz długo? No, podejście pod Cadillac Mountain nas zaskoczyło stromizną, ale jest stromo i wysoko. Skalisty teren jak w jakichś Tatrach albo innej Chorwacji. Na szczęście nie jest po deszczu, jest wszystko suche i przyczepność kamieni jest dobra, ale ciężko się idzie, bo jest naprawdę stromo. O, ale fajnie, zachwycanie będziesz. Którędy? No właśnie tu jest jedna niebieska i nie widzę kolejnej. A, tam jest, okej, tędy idzie. No i jesteśmy strasznie wysoko. Po 5,5 km byliśmy na szczycie. Zajęło nam to 2 godziny i 45 minut samego marszu, nie licząc przerw. Na wykresie dobrze widać, jak stromo się zrobiło po 3 kilometrze. Nie mówię, że było to dla nas jakieś wyzwanie nie do przejścia, no ale w klapeczkach ciężko byłoby tam wejść. Iście amerykański szczyt góry, no nie? Tak. Pełny samochodów. A, kopnę. Ale gorąco. No. Sakra.
Większość Amerykanów wjeżdża na szczyt samochodami. Spotkaliśmy na trasie tylko kilku Europejczyków. To też niezła opcja, ale oglądanie wszystkiego zza szyby i zaliczanie tej trasy w godzinkę to moim zdaniem marnowanie potencjału tego miejsca. Zwiedzanie Ameryki to i tak głównie jazda samochodem, więc te kilka kilometrów spaceru było miłą odmianą. A tobie jak się idzie? Fajnie, całkiem przyjemnie. Fakt, że już nie mogę się doczekać, aż dojdziemy do samochodu. Aż coś zjem i się napiję. Kawki najlepiej. Tak. To ja tak samo. Strasznie długo już schodzimy, no nie? No. Mam nadzieję, że to już niedaleko. Chyba jakby ktoś nam dał tutaj obiad, żebyśmy sobie zjedli i moglibyśmy dalej iść. No ja nie chcę stąd wychodzić. Tutaj obiad, tak? Tak, no żebyśmy byli tutaj na trasie i mogli jechać dalej. Chciałam te wszystkie rzeczy zwiedzić. No i dobra, u mnie pokazuje 9,11. Nie, 9,20 km. Ale się nałaziłem. Na zdrowie. Cadillac Mountain to całkiem satysfakcjonująca góra do zdobycia. Chociaż są momenty wymagające, to z odrobiną kondycji każdy dałby radę. Kasiu, co tam robisz? Motelową kawkę? Fajne rozwiązanie, że dają tutaj kawę dostępną cały czas. Możemy sobie przyjść i zrobić. Nikogo nie pytać. Ja mam co już. Kasiu, co tam masz? No ja mam tutaj, słuchaj, tego, homara, tak? Jak to się nazywa? Lobster roll. Lobster roll. Bułka z homarem. Chyba sobie to wyciągnę, żeby najpierw spróbować ten smak. No, wygląda ładnie. Got everything you need over here? We are good. Dziwne. Dziwne. Ale dobre. Fajnie. No, co tam masz? Ja tutaj mam clam chowder. Bardzo dobra zupka. Taka, Ale czym to jest? no, zupka z klamami, czyli z małżami. A, Małżowa zupka, bardzo dobra. No i drodzy Państwo, mamy tutaj jeszcze też lobster roll. Najpierw spróbuję kawałeczek. No. dobra. Mamy tutaj blueberry pie with ice cream. O jacie. Trzeba to spróbować. Ej, to jest ciepłe. To jest ciepłe. I to pachnie borówkami. Amerykańskimi. No. Ekstra. Smakuje mi to. Tobie zostawię lody, a ja zjem ciasto. Nie. Jak już jesteśmy w Ameryce, to trzeba dawać tipy. Nie ma przebacz. Po obiedzie mieliśmy jeszcze pół dnia na dalsze odkrywanie wyspy. Znalazłam kilka najbardziej polecanych miejsc. Najpierw wybraliśmy się na Sand Beach i Thunder Hole, które są blisko siebie. Potem na szlak wokół jeziora Jordan Pond, a na koniec do latarni morskiej Bass Harbor, nieco oddalonej na południe. Jak? Zimno! Bardzo? Ale to już by było głosowanie.
piachu. Ale no, jednak do polskiego to się nie ubywa. No, same muszelki. Ale drobniutkie. Tak. Ale ten park narodowy naprawdę jest niesamowity. Ma wszystko i to niemalże w jednym miejscu. Tutaj mamy plażę. Piękną plażę. Odwracamy się w drugą stronę i mamy góry. No, coś pięknego. I oczywiście lasy, jakieś dzikie ostępy. To jest tak zwany Thunder Hall i tutaj ludzie czekają, żeby zobaczyć, jak się woda rozpryskuje, uderzająca tam w skały tej dziury. Będziemy zobaczyć, jak to wygląda. Zazwyczaj są to znacznie większe fale. I one zalewają cały ten cypelek. Dzisiaj jest spokojnie, nie? Najbardziej chciałbym nagrać tą reakcję ludzi. No właśnie, chyba po ptakach. Jedziemy sobie po drodze, która przechodzi przez park, Loop Road, i widać, ile tu jest porostów na drzewach, ile w ogóle jest drzew też połamanych, ile prawdziwych, takich żywych. Widać, że po prostu ten las żyje. I nikt go nie wycina przy okazji. No dzisiaj to już idziemy na rekord. Teraz Jordan Pond. Rano było Cadillac Mountain. Robimy kroki, dobijamy rekordy. Bo jutro będziemy cały dzień siedzieć na dupie i jechać samochodem przez 9 godzin. Hej. Jak Kasiu, ładnie? Dobry, bo to są dobre. O! Ładnie tu? Pięknie to. A to jest tutaj zbiornik wody pitnej. Tutaj bobry żyją, sikają i ludzie to piją. Bobrową wodę. Ja nie wiem. Zupa z bobra. Thank you. Thank you. To są zatoczki dla ludzi, żeby się można było wyminąć. Tak. Bardzo ciekawe. No fajne rozwiązanie. Dużo tych zatoczek. Możemy lecieć tutaj, palam się wyprzedzić. Dobra. Stop. No jak ci się idzie? No muszę przyznać, że tu jest pięknie. Pogoda jest naprawdę mega udana dzisiaj. Jest ciepełko. Nie ma deszczu żadnego, ani nic takiego. No a ścieżka idzie przy samym jeziorze, no to kurczę, czego chcieć więcej. Przez to, że to jest góra i to jeziorko, to mam wrażenie, że to jest, zaraz tu będzie jakiś potwór z Loch Ness. Tak to trochę wygląda.
się tak chciała obierać jak banana. I wyglądają jak zwinięte, jakby się kręciły w kółko. Tak. Jak świder jakiś. No, ostatnia rzecz na dzisiaj. Na koniec naszego pobytu w Maine idziemy jeszcze zobaczyć ich słynną latarnię morską. Podobno jest piękna o zachodzie słońca, ale zachód słońca dzisiaj nie jest wcale taki piękny. Po prostu się ściemnia, bo jest zachmurzenie, więc zobaczymy. Patrz, to jest coś takiego, co na te lobstery chyba zarzucają. A, to może być klatka? No, chyba tak myślę, że to może być klatka, to jest bojka do tego. I oni sobie później to je przypłyną i wezmą. Tak, i to jest więcej tych Możliwe. klatek. No, urocze miejsce, trzeba przyznać. Ale w Polsce są wyższe latarnie. I lepsze zachody słońca. Tak, ale fajnie to wygląda, bo faktycznie gdyby nie to, że wiadomo było, że tutaj trzeba zejść, to bym nie pomyślała, że tu może być taki widok. Mhm. No i świetne, bo jeżeli słońce naprawdę zachodziłoby tutaj obok latarni, to musiałoby to robić wielkie wrażenie. No, A tak to jest po prostu pięknie, bo latarnia. Fajne miejsce. I jak to wygląda? troszkę jak w Chorwacji. To prawda. Skaliście, woda, ale zimno tu. No, No naprawdę, ten park narodowy ma do zaoferowania w zasadzie wszystko. Tak ja to widzę. Każdą planszę z GTA ma do zaoferowania. Z jednej strony góry, z jednej rzeka, jakieś tam podmokłe tereny, później jakieś wybrzeże skaliste, lasy, no nie wiem, wszystko. i trzeba wiedzieć jak jechać, że nie jest to taka pętla, ale ona z jednej strony jest tylko jednokierunkowa. Więc trzeba zacząć jakby jechać na Cadillac i wtedy się zrobi całą pętelkę. No i właśnie uważać na znaki. Łatwo bo się są- pogubić. To tak jak... Jak nie wiesz, na czym polega ten park, to łatwo się pogubić. Tak, i ostrzegano nas gdzieś tam w internetach, że można się łatwo pogubić i rzeczywiście łatwo się Ale tak pogubić. naprawdę to jest bardzo prosty park. Chodzi tylko o tą jedną rzecz, że ta pętelka jest do połowy jednokierunkowa, a druga połowa jest dwukierunkowa. Mhm. I po prostu jak zaczniesz od złej strony, to wtedy się gubisz, bo oni nagle mówią, że to jest pętla i jedź ten, a później nagle koniec. Mhm. Tak, ale zrobiliśmy tą pętlę w zasadzie pełną 2 razy, nie? Tak. Do tego duży hiking i sporo mniejszych takich właśnie widokowych wyjść. No tyle, ile można było wycisnąć z 1,5 dnia tutaj, to wycisnęliśmy, wydaje mi się. A w następnym odcinku jedziemy na zachód przez Lake Placid aż do wodospadów Niagara. Najważniejsza zmiana tej wyprawy. Zostaję oficjalnym fanem Maine.